Dzień dobry, witam w kolejnym filmie o wkrętach z oferty firmy Domax. Dzisiaj przedstawię Państwu hartowane wkręty ciesielskie z pełnym gwintem. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wkręty z łbem walcowym. Są dostępne w średnicy 6 mm oraz o długości od 100 do 300 mm. Posiadamy również wkręty z pełnym gwintem z łbem stożkowym w dwóch średnicach 8 mm i 10 mm. Dostępne są w zakresie 180 do 500 mm długości. Taki zakres daje nam dużo możliwości, możemy je wykorzystać właściwie w każdej konstrukcji drewnianej. Wkręty z pełnym gwintem usztywniają połączenie elementów drewnianych w konstrukcjach budowlanych. Dzięki temu eliminują użycie większej ilości dodatkowych łączników. Jedną z zalet tych wkrętów jest ich użycie w połączeniu kątowym. Dzięki temu nie przemieszczają się elementy między sobą. Zapobiegają pękaniu w linii cięcia drewnianych belek. Wzmacniają belki przy połączeniu zawieszonym. Wszystkie nasze wkręty są ocynkowane galwanicznie, posiadają głębokie gniazdo Torx, dzięki temu siły są lepiej przenoszone na wkręt. Posiadają również specjalnie zaprojektowane końcówki, dzięki czemu ułatwiają wkręcanie w drewno. Zaprezentuję dzisiaj te wkręty w użyciu w połączeniu kątowym i w przedłużeniu belki. Połączenie kątowe, czyli belka pozioma z belką pionową. Najpierw ją połączę wkrętem CS, który łączy i dociska obie belki ze sobą. Jak widać, nie jest to zbyt stabilne połączenie. Powoduje to, że belka pracuje w różnych kierunkach. Przy całej konstrukcji to zacznie nam się wszystko chwiać. Dlatego musimy ją wzmocnić wkrętami z pełnym gwintem. Długość wkrętu do wzmocnienia tego połączenia dobieramy poprzez albo magiczne obliczenia, albo po prostu w taki sposób, że wykorzystujemy nasz szablon do wkręcania SW i dobieramy tak wkręt, żeby wkręcony pod kątem 45 stopni łączył dwie belki ze sobą, ale żeby nie wystawał poza belkę. To tak musi być dobrany. Ten jest za długi, to jest 300. Weźmiemy 160. 160 będzie zdecydowanie za krótka. To jest za mała ilość, żeby to łączenie było mocne. Dlatego dobraliśmy tutaj wkręty 220 i musimy dobrać miejsce rozpoczęcia wkręcania, tak żeby przeszedł przez całą belkę górną i zakotwiczył się w tej belce pionowej. Tą odległość zaznaczamy ołówkiem na górnej belce i teraz dobieramy odległość od krawędzi, dobieramy jak zawsze, czyli 4 razy średnica wkręta. W tym przypadku to jest wkręt 6 mm, więc będzie to 24 mm od krawędzi. To jest miejsce, w którym zacznę wkręcać. I teraz, używając szablonu, wkręcę pod kątem 45 stopni. Tu cała główka się schowała, tu nam nic nie wystaje, wszystko jest dobrze dopasowane. To samo po drugiej stronie belki. Odległość między wkrętami to jest z kolei 5D, czyli 5 średnic wkręta. Tak gęsto możemy wkręcać. Nie ma potrzeby tutaj trzeciego, nawet nie możemy tak naprawdę trzeciego wkręta wkręcić, żeby to połączenie jeszcze bardziej usztywnić, żeby ono miało pełną wartość. Musimy to powtórzyć z drugiej strony pionowej belki. Połączenie jest gotowe, zabezpiecza konstrukcję, usztywniło się, tak naprawdę już nic go nie poruszy. W
połączeniu zawieszonym użyjemy wkrętów z pełnym gwintem w celu zabezpieczenia belki przed rozszczepianiem, przed pękaniem wzdłuż linii nacięcia. Bo siły, które działają na tą belkę, spowodują, że niezabezpieczona zacznie się tutaj rozszczepiać i pękać. Dlatego użyjemy właśnie wkrętów z pełnym gwintem. Dobieramy wkręt odpowiedni do naszej belki, pamiętając o tym, żeby zachować minimalną odległość wkręta od krawędzi. W tym przypadku będą to 24 mm. I po prostu wkręcamy go. Potrzebujemy czasami w naszej konstrukcji drewnianej przedłużyć belkę, bo nie mamy takich materiałów, takich długich belek. Dlatego czasami potrzebne jest łączenie tych dwóch belek w ten sposób. I dlatego właśnie, żeby zabezpieczyć belkę przed rozszczepianiem, stosujemy tak samo wkręty z pełnym gwintem, zabezpieczające je przed pękaniem w linii nacięcia. Tak, tu już mam wykonany kawałek, teraz wykonam drugi. Belki mamy zabezpieczone, teraz możemy je połączyć. Tutaj wystarczą zdecydowanie, przy naszych belkach zdecydowanie wystarczą wkręty o średnicy 6 mm, najlepiej z łbem walcowym, wtedy się ładnie to schowa. A do połączenia tych dwóch kawałków użyję trochę grubszych 8 mm, ale z łbem stożkowym. Łeb stożkowy się ładnie nam zakotwiczy w tej belce. Użyję dwóch wkrętów, żeby połączenie było solidne. Zanim zacznę wkręcać, złączę te dwa kawałki ze sobą ściskami stolarskimi, żeby jak najlepiej przylegały do siebie, żeby nam się to nie rozchodziło. W ten sposób uzyskaliśmy solidne połączenie, bezpieczne i stabilne. Ten kawałek już nadaje się do konstrukcji naszej drewnianej. Dziękuję, na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do obejrzenia naszych pozostałych filmów i do zobaczenia wkrótce.